W tym kasku jeździ Aaron Canet, jeździ Filip Sallač i Alex Rins. I dokładnie w takim samym kasku możesz jeździć ty. Dzisiaj będzie o poważnym graczu na rynku kasków sportowych, motocyklowych, Exo Race R. Nowy model od tego koreańskiego producenta. Model, który warto znać i warto się przyjrzeć bliżej, ponieważ ten kask należy do kolekcji Apex, a w kolekcji Apex każdy najmniejszy element ma duże znaczenie. I dzisiaj sobie omówimy ten kask i pokażę Wam kilka ciekawych smaczków, które zostały tutaj wykorzystane właśnie w Exo Race Rze, żeby ten kask był bezpieczny i komfortowy. A mówiąc komfortowy, mam na myśli aerodynamikę, wentylację i wyciszenie. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy materiał. Exo Racer to poważny model w segmencie kasków sportowych, dlatego że to jest kask, który z jednej strony ma homologację ECE 2206, więc możecie taki kask wykorzystać oczywiście na drogach publicznych, ale równocześnie ma homologację i spełnia homologację FIM 02. Zmieniła się homologacja sportowa, FIM-owska. Już w tym momencie, w tym sezonie motocykliści MotoGP, Moto2, Moto3 muszą korzystać z kasków, które mają homologację FIM 02, a nie FIM 01, która do tej pory obowiązywała. I ten kask spełnia tę nową normę, dlatego zawodnicy w tym sezonie mogą w tym kasku jeździć i dokładnie w takim samym kasku możesz jeździć Ty, dlatego że dokładnie ten sam model, oczywiście w innych malowaniach, jest dostępny na półkach sklepowych. Exo Racer należy do kolekcji Apex, a jest to kolekcja w ofercie Scorpiona, która jest taką wisienką na torcie w ofercie tego producenta, tego koreańskiego producenta. To są kaski, które mają kilka cech charakterystycznych i wyjątkowych, a jedną z nich jest to, że skorupa takiego kasku, również Exo Racera, jest wykonana z materiału Light Matrix Carbon. To jest wyjątkowy materiał, bo to jest prepreg karbonu, ale nie taki prepreg jak na przykład wykorzystany w modelu Exo 1500R albo w Exo R1 Evo 2, tylko jest to materiał, który składa się nie z 5, ale z 7 warstw. A jedną z tych warstw jest karbon 12K. Ale trudno jest zrobić całą skorupę z karbonu 12K. Wyglądałoby może to dobrze, ale niekoniecznie udałoby się z taką skorupą spełnić normę ECE 2206 i wygórowaną normę FIM-owską. Dlatego tutaj w tej kolekcji Apex trochę inna technologia została zastosowana, bo nie mamy całej skorupy 12K, czyli jednej warstwy z karbonu 12K, ale mamy w tej jednej warstwie takie fragmenty, takie czopy właśnie karbonu 12K. To powoduje, że w niektórych miejscach ta skorupa jest trwalsza, sztywniejsza, a w niektórych bardziej elastyczna, więc z jednej strony mamy kask odporniejszy, ale w dalszym ciągu na tyle jest elastyczna ta skorupa, że może pochłaniać energię uderzenia, no i też mamy zredukowaną wagę, a waga w modelu Exo Racer waha się w okolicach 1700 gramów, tutaj dla rozmiaru M na przykład. I wiem, ktoś może powiedzieć znowu, że 1700 dla kasku sportowego to znowu jest strasznie dużo, ale pamiętajcie, że nie wszystkie kaski spełniają normę ECE 2206 i FIM w jednym egzemplarzu, w jednym modelu czy w jednym wariancie. Tutaj mamy te dwie homologacje. 1700 gramów to jest nic dla zawodników, więc myślę, że dla Was tym bardziej to nie powinno być dużym problemem. Exo Racer ma nową skorupę, oczywiście pod kątem aerodynamicznym zaprojektowaną i tutaj każdy element jest w zasadzie zaprojektowany pod kątem aerodynamicznym i teraz sobie te pewne elementy omówimy. Pierwsza rzecz, która może nie rzuca się w oczy, ale jest niezwykle istotna, to to, że mamy tutaj skorupę sportową z wyraźnym tylnym spoilerem, który jest przedłużany. Mamy tutaj specjalne ukryte przedłużenie, to jest około centymetr, 1,5 centymetra w niektórych miejscach i to może się wydawać mało, ale to przy wyższych prędkościach zapewnia większą stabilność, zapewnia lepsze dopasowanie do kombinezonu skórzanego z garbem, więc to ma dość duże znaczenie, jeżeli chodzi o aerodynamikę i takie rozwiązanie zostało tutaj wykorzystane. Kolejna sprawa jest taka, że na tej skorupie zostały umieszczone elementy, które Scorpion nazwał Vertex Technology.
Ten element, czyli Vertex, macie na przykład na wizjerze po lewej i po prawej stronie, tutaj przy mechanizmie wizjera. Są na tym poliwęglanie takie ząbki, które nie są dekoracją właśnie, tylko chodzi o to, żeby to powietrze, które opływa ten wizjer, żeby było odpychane i nie powodowało szumów dodatkowych tutaj właśnie w miejscu wizjera, ponieważ mamy tutaj pewien element, który odstaje od mocowania, więc to wpływa na aerodynamikę, na wyciszenie. Kolejna sprawa jest taka, że tutaj z tyłu, na tym spoilerze, tutaj gdzie on się zaczyna, mamy też specjalne takie wypustki i to też są takie turbulatory, które też nazywane są Vertex Technology i one też mają za zadanie utrzymać stabilność w wyższych prędkościach tej właśnie konstrukcji. Kolejna sprawa oczywiście to jest kwestia wentylacji. Jeżeli chodzi o kwestię wentylacji, no to mamy duży wlot wentylacyjny na szczęce i to jest wentylacja, która jest zero-jedynkowa i kanały wentylacyjne doprowadzają powietrze zarówno na nasze usta, więc to jest ważne przy jeździe sportowej, ale również doprowadzają na wizjer, bo tu mamy różne kanały, rozdzielenie tymi kanałami. Więc moim zdaniem bardzo rozsądnie zaprojektowana wentylacja na szczęce. Jeżeli chodzi o górną wentylację, to mamy wentylacje na łukach brwiowych po lewej i po prawej stronie. To są wentylacje przesuwne, raczej będą traktowane jako zero-jedynkowe, ale można oczywiście tutaj, jako że są przesuwne, ustawić je na różną tutaj odległość i za tymi wlotami wentylacyjnymi kryje się siateczka, więc jakieś owady nie dostaną się do środka. To samo jest po lewej i po prawej stronie. Kolejna wentylacja to jest wentylacja tutaj na czole. Też zero-jedynkowa i kanałami doprowadzane jest to powietrze do wnętrza. Wyprowadzane jest w ten sposób, że mamy tutaj taki śródspoiler, mniej więcej pod koniec tej drogi pomiędzy wlotami i głównymi wylotami, którymi wyciągane jest to powietrze. No i wyloty ciepłego powietrza są również tu ukryte pod tym spoilerem, więc wyciągane jest to powietrze. I teraz jest jeszcze coś, czego nie widać, czyli kwestia samej wentylacji i działania tej wentylacji, ponieważ w kolekcji Apex inżynierowie Scorpiona również wzięli pod uwagę to, w jaki sposób jest zaprojektowana wentylacja i jak działa różnica ciśnień, ponieważ tylko układając te różnice ciśnień jesteśmy w stanie wydajnie zaprojektować taką wentylację, bo nie sposób jest tak naprawdę nawiercić jak największych otworów, bo przy wysokich prędkościach niekoniecznie to będzie dobre rozwiązanie dla wydajności wentylacji. Trzeba je wywiercić w odpowiednich miejscach, otwory muszą być odpowiedniej średnicy i też otwory powinny być pod odpowiednim kątem. Dzięki temu różnica ciśnień może być na tyle duża, że wydajna będzie ta wentylacja i będzie wyciągała to powietrze. I to brali pod uwagę inżynierowie Scorpiona Exo i w ten sposób też została zaprojektowana wentylacja w Exo Racerze. I jak rozmawialiśmy na przykład z Aaronem Canetem, to na wentylację nie narzekał, wręcz tutaj to był jeden z tych elementów tego kasku, który został wymieniony jako plus, czyli wentylacja, a pozostałe to jest komfort i pole widzenia. To też było ważne. Myślę, że warto spojrzeć też do środka i zobaczyć, jak są rozprowadzane kanały powietrza. Z tymi kanałami współpracuje wyściółka, ponieważ jest tak zaprojektowana, że ten przepływ powietrza rzeczywiście w środku jest, więc przy dużej aktywności nie będziecie się aż tak pocić i naprawdę tutaj kwestia wydajności tej wentylacji jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Kolejna sprawa jest taka, że mamy tutaj nowy wizjer. Wizjer, który jest wizjerem oczywiście z poliwęglaną, pierwsza klasa optyczna, przystosowany jest pod Pinlocka. W pudełku znajdziecie Pinlocka 120 XLT, być może w przyszłości będzie Pinlock 200 XLT. No i mamy oczywiście zewnętrzne zrywki, czyli bardzo istotny element dla tutaj motocyklistów sportowych. I mamy również nowy mechanizm wizjera, zintegrowany trochę z samym wizjerem. Żeby zdemontować ten wizjer, trzeba otworzyć tak naprawdę wizjer do góry i przesunąć tylko te elementy i bardzo szybko można zdemontować ten wizjer, wymienić go na przykład na przyciemniany, który też jest dołączony do pudełka. I zapięcie jest też bardzo ciekawe, bo mamy tutaj przede wszystkim mikrouchył, mamy też wyraźne kliknięcie, czyli mamy w tym momencie zamknięty, żeby go zwolnić, tutaj specjalny przycisk. No i mamy możliwość również zablokowania tego wizjera, ponieważ jest tutaj specjalne zabezpieczenie, dzięki któremu mamy taką pewność, że nawet przy upadku ten wizjer się nie odczepi od kasku i zapewni nam oczywiście bezpieczeństwo. Dodatkowo jeszcze, o czym tutaj można powiedzieć, jeżeli chodzi o ten kask. Myślę, że teraz warto przyjrzeć się temu, jak jest wykonane wnętrze. Mamy tutaj
Najlepszy materiał, który jest charakterystyczny dla technologii Apex, jeżeli chodzi o termoaktywność, o odprowadzanie wilgoci. W środku mamy 3-elementową wyściółkę. Zapięcie podwójne D, tytanowe. To jest element, który musi być w kasku sportowym, żeby mógł spełniać homologację FIM-owską. Mamy również w tej wkładce centralnej ciekawy element, ponieważ są umieszczone takie 4 podkładki żelowe w centralnej wyściółce. Dzięki temu mamy bardziej komfortowy ten kask, to wnętrze i też trochę to wpływa na bezpieczeństwo, bo też bierze udział w wytraceniu energii rotacyjnej przy uderzeniu. Takie rozwiązanie, które ma wpływ i na bezpieczeństwo, i na komfort. Myślę, że ciekawe jest to, że został ten kask wyposażony w system AirFit, więc można dopompować poduszki policzkowe, bo są tam takie specjalne poduszki. Ten element jest akurat charakterystyczny dla kasków Scorpiona, natomiast przydaje się on w momencie, kiedy rzeczywiście mamy akurat taką budowę tutaj czaszki, szczęki, że ten kask nam delikatnie opada, zawsze można dopompować i zapewnić sobie maksymalne pole widzenia i brak obawy, że będzie ten kask nam podczas jazdy gdzieś się po prostu obniżał i będzie nam zaburzał to pole widzenia przy takiej pozycji sportowej. Także to tutaj jest, czyli system AirFit. Myślę, że ważna cecha tego kasku i takiego rozwiązania nie znajdziecie w żadnym innym kasku sportowym dostępnym na rynku. Dodatkowo jeszcze ten kask jest przygotowany pod interkom, to znaczy, że są w środku miejsca na interkom, gdyby ktoś chciał zamontować interkom. Jeżeli nie, no to są specjalne takie jeszcze wkładki dodatkowe, wewnętrzne, wyciszające ten kask, więc nie trzeba oczywiście tutaj żadnego interkomu montować. Jest podbródek, który jest wypinany, więc tutaj o wszystko zadbali, żeby ten kask był bezpieczny, komfortowy, żeby wentylacja była wydajna i żebyście mogli jak najlepsze czasy na torach robić, nie myśląc o tym, że macie kask na głowie. EXO-Racer jest kaskiem, który jest dla wymagających użytkowników, dla ludzi, którzy rzeczywiście jeżdżą na track day'e, dla ludzi, którzy użytkują te kaski tak, jak powinno się je użytkować, czyli na torach motocyklowych. Jeżeli ktoś używa tego kasku tylko na drodze, oczywiście można, ale myślę, że są lepsze kaski do tego. Ale na pewno, jeżeli chodzi o design, to żaden kask Wam czegoś takiego nie da. A jeszcze możecie zaimponować rozsuwanym tylnym spoilerem. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o EXO-Racerze. O nowym kasku w kolekcji Scorpiona, kasku sportowym, który wyznacza nowy trend na pewno. Jest taką wisienką na torcie w kolekcji kasków sportowych tego właśnie producenta. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. No i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć!